To już niemal tradycja. Kolejna niedziela i kolejny marsz. 5. Tym razem Marsz Bohaterów. Po ubiegłym marszu zatrzymano Maryję Kolesnikową oraz innych członków Rady Koordynacyjnej. Kiedy oni zostali wywiezieni na Ukrainę, to Marii jednak udało się zostać w kraju. Na granicy podarła swój paszport. Jednak teraz siedzi w więzieniu i oczekuje na proces. Ale bohaterów jest wielu, takich zwykłych, którzy wychodzą i pokazują i manifestują i protestują. Każdego dnia albo przynajmniej każdą w niedzielę. Tym razem jednak było inaczej. Nowa trasa, nowe miejsca na niej, ale także bardzo ostre próby jego powstrzymania. Protestujący ogłosili trasę w ostatniej chwili, utrudniając tym samym działania OMON oraz wojsk wewnętrznych, a tych na ulicach było bardzo dużo. Powstrzymywali i zatrzymywali ludzi, nim zdążyli połączyć się większe grupy. Na ulicach zauważono ciężki sprzęt. Jeden milicjant wystrzelił ostrzegawczy w powietrze. Wielu miało broń z ostrą amunicją. To jednak nie powstrzymało marszu. Od 100 do 150 tysięcy osób maszerowało w stronę luksusowej dzielnicy. Wtedy zawrócili i poszli w stronę stacji metra Puszkińskaja, na miejsce śmierci pierwszej ofiary protestów. Wśród zebranych ponownie widać było kreatywność w strojach, hasłach czy nawet instrumentach muzycznych, które przynieśli ze sobą. Ale ten marsz to trochę jak bycie w klatce. Kiedy grupa jest ogromna, jest bezpiecznie, ale kiedy zaczyna się rozchodzić, znów do akcji wkracza OMON. Tylko w tę niedzielę zatrzymano kilkaset osób. Kiedy dzień wcześniej rozproszono Marsz Kobiet, brutalnie zatrzymując wiele z nich, nie powstrzymało ich to i Marsz Bohaterów odbył się.